Hej kochani, tu Paulina z kanału Inka Makeup. W dzisiejszym filmiku na tapetę bierzemy najnowszą paletkę z Too Faced Sunset Strip. Sprawdźmy, czy jest taka dobra, jak o niej mówią. A, i jeszcze jedno. Jak każda polska youtuberka makijażowa, muszę Wam pokazać swojego kota. To jest Nuka z zaufanej hodowli Maine Coonów spod Warszawy. Kliknijcie subskrybuj kanał i dajcie lajka, jeśli chcecie, żeby mój filmik się rozrastał i docierał do większej ilości widzów. Zaczynamy! Najpierw przegląd palety. Mamy tutaj takie dosyć ciężkie, kartonowe, solidne opakowanie. Napis jest wytłoczony i przypomina rejestrację amerykańskich samochodów. Mamy tutaj też takie dosyć ostre krawędzie tej paletki, więc trzeba uważać, żeby nie wydłubać sobie oka. W środku mamy lusterko i 16 cieni, które są w takich stonowanych kolorach. Mamy beże, brązy i róże. Co do nazw, są one inspirowane plażą. Mamy tutaj na przykład nazwę Shall We Dance albo Nude Beach. I od razu Wam powiem, że po otworzeniu tej palety uderzyła mnie woń chemii gospodarstwa domowego. Myślę, że to jest klej, ale zapach jest zdecydowanie zbyt intensywny i może powodować torsję u wrażliwych osób. Przejdźmy do aplikacji. Aby dokładnie sprawdzić tę paletkę, jedno oko zrobię w matach i użyję tutaj brązów, a drugie oko będzie miało świecące wykończenie i użyję bardziej tych różowych cieni, ale najpierw podkreślę sobie kontur oka konturówką z Inglota 77. Na oku mam korektor, nie nakładałam żadnej bazy, ponieważ chcę sprawdzić jakość cieni, więc nie będę tutaj ich podkręcać żadną bazą. I tak jak wspominałam, podkreślę sobie obrys oka czarnym eyelinerem. No dobra, na razie to wygląda tak. Emo girl. Przychodzę do cieni. No dobra, sprawdźmy ten najciemniejszy cień z paletki. On się nazywa Black Sand i wygląda na taki chłodny, ciemny brąz. Nałożę go sobie w miejscach, gdzie nałożyłam konturówkę i to wszystko ładnie rozetrę. Nałożę sobie ten cień na eyeliner i będę wychodzić poza granicę, tak żeby wszystko ładnie rozetrzeć. Ten najciemniejszy cień z paletki dobrze mi się tutaj klei do powieki. Ładnie buduje kolor. Zobaczymy jak z rozcieraniem. Wygodnie mi się pracuje z tym cieniem. Kolor faktycznie na oku jest taki sam jak w paletce. I ładnie się tutaj wszystko rozciera. Lecimy dalej. Teraz na granicę tego ciemnego brązu nałożę jaśniejszy brąz i to będzie cień o nazwie Sun Chaser. Nakładam ten cień na granicę ciemnego brązu i od razu rozcieram. Ten kolor jest dosyć ciepły. U mnie pewnie będzie wypadać jeszcze bardziej ciepło. Nakłada się wygodnie, rozciera tak samo, ale na oku wygląda dosyć ciemno, w sensie, zobaczcie sami. To jest ten cień i u mnie na oku zdecydowanie wygląda na bardziej pomarańczowy. Ten jaśniejszy brąz też nakładam sobie na dolną powiekę, ale nie wjeżdżam tutaj na środek, ponieważ chcę stworzyć taki efekt halo, więc tutaj na środek górnej powieki i dolnej nałożę najjaśniejszy beż. Ten sam brązowy cień nałożę sobie na załamanie powieki. Wracam do tego najciemniejszego brązu i jeszcze go sobie tutaj zbuduję, bo trochę mi się starł, jak rozcierałam ten jaśniejszy.
To wszystko jeszcze sobie trochę poblenduję i użyję tego jaśniejszego brązu, który nazywa się Nude Beach. To jest ten. I szczerze mówiąc, on jest bardzo zbliżony do tego poprzedniego. Jakby między nimi nie ma dużej różnicy. No ale zobaczmy, jak będzie się aplikować. Z jednej strony robienie mega podobnych cieni do siebie w paletce ma sens, bo możemy stworzyć taką idealną chmurkę, ale z drugiej strony dla bardziej doświadczonych osób to jakby nie ma większego znaczenia. Więc moim zdaniem ten kolor mógłby być zastąpiony jakimś innym. Plusem tych cieni jest to, że w ogóle się nie osypują. Nie mam tutaj na policzku totalnie żadnego osypu. Ostatnim cieniem, który nałożę na to oko, jest ten najjaśniejszy beżowy cień o nazwie High Tide. I szczerze mówiąc, on wcale nie jest taki jasny. Moim zdaniem mógłby być troszkę jaśniejszy, ale zobaczmy, jak będzie wyglądać na oku. Tak jak już wspominałam, nałożę go na środek górnej i dolnej powieki. Bardzo fajne napigmentowanie, super się klei do powieki i od razu widać kolor. No i ten odcień wcale nie jest taki ciemny, jak myślałam. Matowe oko jest skończone, poza kadrem przykleiłam kępki rzęs i powiem Wam, że ten efekt całkiem mi się podoba. Praca z tymi cieniami była wygodna, ten ciemny brąz dobrze się budował, ładnie się rozcierał. Nie mam uwag do cieni i dużym plusem jest to, że w ogóle się nie osypują. Ich napigmentowanie jest bardzo dobrze wyważone, nie da się zrobić nimi plamy i kolor bardzo ładnie się buduje. Przejdźmy teraz do świecącego oka. Na lewym oku zrobię to samo co na prawym, czyli podkreślę kontur, tylko że tutaj użyję konturówki numer 90 i to jest taki ładny brązowy kolorek. Nakładam brązowy eyeliner na linię wodną oka. Najciemniejszym cieniem, który użyję do makijażu tego oka, będzie ten taki bordowo-różowy cień. On się nazywa Chai Times. Nałożę go sobie w zewnętrzny kącik i na dolną powiekę. Za każdym razem, jak trzymam tą paletkę przy twarzy, to po prostu uderza mnie ten zapach. Ok, ten cień bardzo dobrze się buduje, ale na oku wygląda już inaczej niż w paletce. Mam wrażenie, że wygląda tak bardziej ceglasto. Sięgam teraz po puchaty pędzelek i będę blendować granice. No, można powiedzieć, że to się samo blenduje. Lekko dotykam pędzelkiem i już tutaj stworzyła mi się ładna chmurka. Dokładam jeszcze troszkę cienia. Ok, powiem tak, myślałam, że ten cień wypadnie troszkę chłodniej na oku, jednak wygląda dosyć ciepło, ale i tak ten efekt mi się podoba. Przechodzę teraz do następnego cienia i to będzie ten różowiutki, on się nazywa Golden Hour. Szczerze mówiąc nie przypomina mi Golden Hour, ale ok. Nałożę go na załamanie powieki i rozblenduję granice tego ciemnego. Ten cień w dosyć dużej ilości nabiera mi się na pędzel, więc konieczna jest redukcja go w chusteczkę. Ale dobrze mi się tutaj łączy z tym ciemniejszym.
od razu się blenduje. Nabrałam sobie teraz troszkę tego najjaśniejszego beżowego cienia i tutaj rozetrę granice. Ale już widzę, że to oko podoba mi się bardziej niż to, a nie ma tu jeszcze tych świecidełek, więc będzie sztosik. Powiem Wam, że chciałabym przetestować wszystkie te błyski, ponieważ one wszystkie wyglądają mega zachęcająco. No ale muszę się ograniczyć do jakichś 3, może 4. I zacznę od cienia, który nazywa się So Hot. I to jest ten taki miedziany, różowo-bordowy. Na opuszku palca wygląda on tak. I wklepuję go tutaj w zewnętrzną część powieki. No, ten błysk jest bardzo ładny. Ten sam cień nakładam na dolną powiekę. Następnym cieniem, który nałożę, będzie ten miodowo-orzechowy cień o nazwie Hey Honey. Klepuję opuszkiem palca obok tego poprzedniego. Tutaj też mamy super błysk. I myślę, że to nawet solo na powiece by wyglądało super. I tak samo nakładam na dolną powiekę. Zobaczcie, jak ten cień świetnie podkreśla kolor tęczówki. Na górną powiekę uda mi się wcisnąć jeszcze ze 2 świecące cienie. Użyję tego o nazwie Suns Out i on wygląda na taki ładny złoty kolorek. No dobra, tutaj w porównaniu do tego poprzedniego nie widzę dużej różnicy, chociaż w paletce była ona dosyć spora. Sprawdźmy najjaśniejszy cień. Jako ostatni cień na wewnętrzny kącik nałożę chyba ten fioletowo-srebrno-złoty, który nazywa się Shall We Dance. No dobra, te błyszczące cienie są moim zdaniem wszystkie równej jakości, wszystkie mają super błysk, bardzo ładnie wyglądają na oku, świetnie się mienią, nie mam żadnych uwag. Test paletki uważam za zakończony. Zarówno matowe, jak i świecące cienie zdały egzamin. Są dobrze napigmentowane, nie potrzebowały bazy, ładnie się ze sobą łączą i nie osypywały się. Ale czy są warte 205 zł? Subiektywnie uważam, że podobną jakość cieni znajdziemy w paletkach drogeryjnych, tańszych marek. Tutaj płacimy głównie za marketing, prestiż i porządne opakowanie. Zastanowiłabym się 2 razy przed wycieczką do Sephory. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, które oko podoba Wam się bardziej. Pamiętajcie o lajkach i subach. Do zobaczenia w następnym filmiku.